10 najbardziej niesamowitych radzieckich ciężarówek wojskowych. Miejsce 10. Gaz-66. Gaz-66 to radziecki lekki samochód ciężarowy 4x4, zaprojektowany do transportu żołnierzy i zaopatrzenia w trudnym terenie. Produkcję rozpoczęto w 1964 roku w zakładach Gaz i kontynuowano aż do 1999 roku. Pojazd napędzał benzynowy silnik ZM Z66V8 o pojemności 4,25 litra i mocy 120 koni mechanicznych. Gaz-66 ma długość prawie 6 metrów, a jego masa własna wynosi 4 tony. Pojazd mógł przewozić 2 tony ładunku oraz holować przyczepę o takiej samej masie. Maksymalna prędkość pojazdu wynosiła 90 km na godzinę, a zasięg dochodził do 875 km. Dzięki napędowi na 4 koła, dużemu prześwitowi oraz centralnemu systemowi regulacji ciśnienia, w oponach świetnie radził sobie w terenie. Charakterystyczna kabina umieszczona nad silnikiem poprawiała zwrotność i rozkład masy pojazdu. Na podwoziu Gaz-66 powstało wiele wersji specjalistycznych, w tym wozy dowodzenia, sanitarki, cysterny i wyrzutnie rakiet. Dzięki niewielkim rozmiarom i znakomitym właściwościom terenowym był często wykorzystywany przez oddziały powietrzno-desantowe oraz jednostki specjalne. Wyprodukowano łącznie ponad 965 000 sztuk. Gaz-66 był eksportowany do ponad 60 krajów i przez wiele lat służył w armiach Europy, Azji i Afryki, a w niektórych służy do tej pory. Miejsce 9. ZiU-157. ZiU-157 to radziecki ciężki samochód ciężarowy 6x6, przeznaczony do transportu żołnierzy, zaopatrzenia i holowania artylerii. Produkcję rozpoczęto w 1958 roku w zakładach ZiU imienia Lichaczowa w Moskwie. Jako rozwinięcie wcześniejszego modelu ZiS-151 pojazd napędzał benzynowy, 6-cylindrowy silnik o pojemności 5,6 litra i mocy 109 koni mechanicznych. ZiU-157 ma długość 7 metrów, a jego masa własna wynosiła 5,5 tony. Samochód mógł przewozić 4,5 tony ładunku na drodze lub około 2,5 tony w terenie, a także holować ciężkie przyczepy i działa artyleryjskie. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 65 km na godzinę, a zasięg dochodził do 500 km. Dzięki napędowi na wszystkie koła oraz centralnemu systemowi regulacji ciśnienia w oponach doskonale radził sobie w trudnym terenie. Na podwoziu ZiU-157 powstało wiele wersji specjalistycznych, w tym wozy łączności, cysterny, warsztaty oraz wyrzutnie rakiet BM-13 i BM-14. Produkcja trwała aż do 1994 roku, co czyniło go jednym z najdłużej wytwarzanych radzieckich samochodów wojskowych. W tym czasie z taśm zjechało niemal 800 000 egzemplarzy. Pojazd produkowany był także w Chinach pod nazwą Jiefang CA-30. Dzięki swojej prostocie, wytrzymałości i znakomitym właściwościom terenowym ZiU-157 służył w armiach kilkudziesięciu państw i do dziś jest ceniony przez kolekcjonerów oraz miłośników militariów. Miejsce 8. KRAS-260. KRAS-260 to radziecki ciężki samochód terenowy 6x6, opracowany jako następca modelu KRAS-255. Produkcję rozpoczęto w 1979 roku w zakładach KRAS w ukraińskim Krzemieńczuku. Pojazd napędzał silnik wysokoprężny JAMZ V8 o pojemności 14,9 litra i mocy 300 koni mechanicznych. KRAS-260 ma długość 9 metrów,
a jego masa własna wynosi 13 ton. Maksymalna ładowność wynosiła 9 ton, a na drogach mógł holować przyczepy o masie do 30 ton. Prędkość maksymalna pojazdu wynosiła 80 km na godzinę, a zasięg dochodził do 1000 km. Dzięki napędowi na wszystkie koła oraz wysokiemu prześwitowi KRAZE 260 doskonale sprawdzał się w trudnym terenie. Samochód był wykorzystywany do transportu żołnierzy, sprzętu, amunicji oraz holowania ciężkich przyczep i artylerii. Na podwoziu KRAZ 260 powstało wiele specjalistycznych wersji, w tym wozy inżynieryjne mostowe, cysterny i wyrzutnie rakiet. Dzięki swojej wytrzymałości i niezawodności KRAZ 260 był jednym z najważniejszych ciężkich samochodów wojskowych Armii Radzieckiej, a później także wielu państw byłego ZSRR. Miejsce 7 z IU-4906. Z IU-4906 to radziecki amfibijny pojazd ratowniczy, opracowany do poszukiwania i ewakuacji kapsuł statków kosmicznych programu Sojus. Powstał w latach 70. w biurze konstrukcyjnym zakładów z IU jako element kompleksu ratowniczego Niebieski Ptak, Bluebird. Produkcja seryjna rozpoczęła się w 1980 roku, a zbudowano jedynie około 20 egzemplarzy. Sześciokołowy pojazd miał 9 metrów długości i ważył 12 ton. Napęd zapewniał benzynowy silnik V8 o mocy 185 koni mechanicznych, współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. Maksymalna prędkość wynosiła około 75 km na godzinę na lądzie i do 8 km na godzinę na wodzie. Pojazd posiadał napęd 6x6 oraz szczelny kadłub, umożliwiający poruszanie się zarówno po lądzie, jak i po wodzie. W tylnej części znajdowała się otwarta platforma z dźwigiem do podnoszenia kapsuł kosmicznych. Z IU-4906 mógł przewozić również śrubowy pojazd terenowy. Z IU-29-061 przeznaczony do jazdy po bagnach, śniegu i terenach podmokłych. Kadłub wykonano z lekkiego aluminium i włókna szklanego, co zmniejszało masę oraz poprawiało pływalność pojazdu. Z IU-49-06 pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych radzieckich pojazdów specjalnych. Miejsce 6. 9K714 Oka. 9K714 Oka w kodzie NATO SS-23. Spider to radziecki taktyczny system rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Został opracowany w latach 70. przez biuro konstrukcyjne KBM jako następca systemu 9K72 Elbrus Scud B. System wszedł do służby w armii ZSRR w 1980 roku. Rakieta 9M714 była napędzana silnikiem na paliwo stałe, co umożliwiało szybkie przygotowanie do odpalenia. Maksymalny zasięg wynosił do 500 km, zależnie od wersji. Oka mogła przenosić zarówno głowice konwencjonalne, kasetowe, jak i jądrowe. Wyrzutnia była osadzona na mobilnym, ośmiokołowym podwoziu 8x8 BAZ 6944, co zapewniało wysoką mobilność. Dzięki dwóm silnikom wysokoprężnym oraz amfibijnej konstrukcji mogło szybko przemieszczać wyrzutnie rakiet zarówno po drogach i w trudnym terenie, jak i przez przeszkody wodne. Długość pojazdu wynosiła prawie 12 metrów, a cały system ważył 30 ton. System wyróżniał się dużą celnością i krótkim czasem reakcji w porównaniu z rakietami SCAD, mimo że jego zasięg oficjalnie nie przekraczał limitów traktatu INF. Został wycofany i zniszczony w ramach realizacji tego porozumienia. Doświadczenia zdobyte podczas opracowywania 9K714 Oka wykorzystano później przy projektowaniu nowocześniejszego systemu rakietowego 9K720 Iskander. Miejsce 5. MAZ 537. MAZ 537 to radziecki ciężki ciągnik siodłowy 8x8 przeznaczony do transportu czołgów.
wyrzutni rakiet i innych bardzo ciężkich ładunków. Produkcję rozpoczęto w 1959 roku w mińskiej fabryce samochodów MAZ, a później kontynuowano ją w zakładach KZKT. Do 1990 roku pojazd napędzał potężny silnik wysokoprężny D12A V12 o pojemności 38,8 litra i mocy 525 koni mechanicznych. MAZ 537 ma długość 9 metrów, a jego masa własna wynosi prawie 22 tony. Standardowo mógł ciągnąć naczepy z ładunkiem o masie do 50 ton, a późniejsze wersje nawet do 65 ton. Maksymalna prędkość na drodze wynosi około 60 km na godzinę. Dzięki napędowi na wszystkie 8 kół MAZ 537 doskonale radził sobie w trudnym terenie oraz podczas holowania ciężkich zestawów. Pojazd wykorzystywano do transportu czołgów, rakiet balistycznych, samolotów oraz ciężkiego sprzętu inżynieryjnego. Na bazie MAZ 537 powstało wiele odmian specjalistycznych, w tym wersje z wyciągarką, dźwigiem oraz ciągniki lotniskowe. MAZ 537 to jeden z najsłynniejszych i najbardziej wytrzymałych, ciężkich ciągników wojskowych Związku Radzieckiego, który nadal pozostaje w służbie od kilkudziesięciu lat. Miejsce czwarte ZiU-135. ZiU-135 to radziecki ciężki wojskowy transporter 8x8, opracowany do przenoszenia wyrzutni rakiet i innych specjalistycznych systemów uzbrojenia. Produkcję rozpoczęto w 1959 roku, a później kontynuowano ją w zakładach baz. Do 1995 roku pojazd wyróżniał się nietypowym układem napędowym z dwoma benzynowymi silnikami V8 o mocy 180 koni mechanicznych każdy, z których każdy napędzał koła po jednej stronie pojazdu. ZiU-135 ma długość 9,5 metra, a jego masa własna wynosi 12 ton. Maksymalna prędkość pojazdu wynosiła 65 km na godzinę, a zasięg dochodził do 570 km. Dzięki napędowi 8x8 oraz dużemu prześwitowi mógł poruszać się po bardzo trudnym terenie. Na bazie ZiU-135 powstało wiele odmian, w tym transportery rakiet, wyrzutnie oraz pojazdy inżynieryjne i amfibijne. Najbardziej znaną wersją był ZiU-135LM, wykorzystywany jako nośnik wyrzutni rakiet BM-27, Uragan oraz systemu rakietowego 9K-52 Łuna-M. ZiU-135LM z wyrzutnią BM-27 Uragan miał masę bojową 20 ton. Kabina była przystosowana do działania w warunkach skażeń i umożliwiała odpalanie rakiet bez opuszczania pojazdu przez załogę. Pojazd był powszechnie eksportowany do krajów bloku wschodniego, a także do Korei Północnej. Dzięki swojej charakterystycznej konstrukcji i dużej mobilności ZiU-135 stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych radzieckich pojazdów rakietowych okresu zimnej wojny. Miejsce trzecie ZiU-E167. ZiU-E167 to radziecki eksperymentalny pojazd terenowy 6x6, zaprojektowany do poruszania się po śniegu, bagnach i innych trudno dostępnych terenach. Powstał w 1963 roku w zakładach ZiUew jako demonstrator nowych rozwiązań dla pojazdów o bardzo wysokiej mobilności. Pojazd napędzały dwa 7-litrowe benzynowe silniki ZiU-375V8, które łącznie rozwijały moc 360 koni mechanicznych. ZiU-E167 miał długość 9 metrów, a jego masa własna wynosiła 7 ton. Kabina kierowców mieściła 4 osoby, a tylny przedział pasażerski mógł pomieścić 14 osób lub ładunek o masie 5 ton. Maksymalna prędkość na drogach dochodziła do 65 km na godzinę, co było bardzo dobrym wynikiem jak na pojazd tej klasy. Zbiorniki paliwa miały pojemność 900 litrów, co przy
zużyciu paliwa wynoszącym od 100 do nawet 300 litrów na 100 km. Pozwalało na przejechanie maksymalnie 900 km. Dzięki ogromnym oponom niskociśnieniowym o średnicy 1790 mm oraz napędowi na wszystkie koła z IU E167 potrafił pokonywać głęboki śnieg i bagna niedostępne dla większości pojazdów. Felgi wykonano z włókna szklanego i żywicy epoksydowej. Było to rozwiązanie rewolucyjne jak na tamte czasy, pozwalające zaoszczędzić setki kilogramów. Podczas testów udowodnił, że może sprawnie poruszać się w temperaturach sięgających minus 40 stopni Celsjusza oraz na terenach arktycznych. Mimo bardzo udanych testów z IU E167 nie wszedł do produkcji seryjnej ze względu na bardzo duże zużycie paliwa, a logistyka jego dostarczenia w głąb Syberii była koszmarnie droga. Jedyny zbudowany prototyp wrócił do Moskwy, do zakładów ZIWA, gdzie przez lata niszczał i był stopniowo rozbierany w celu wykorzystania jego podzespołów w innych projektach. Miejsce drugie MAZ 7310. MAZ 7310 to radziecka ciężka ciężarówka wojskowa 8x8 do transportu rakiet, ciężkiego sprzętu i specjalistycznych ładunków. Pojazd został zaprojektowany jako modyfikacja i rozwinięcie MAZ 543 produkowanego od 1962 roku. Produkcję seryjną MAZ 7310 rozpoczęto w 1976 roku w mińskiej fabryce samochodów. Do połowy lat 80. pojazd napędzał wysokoprężny silnik D12A V12 o pojemności 38,8 litra i mocy 525 koni mechanicznych. MAZ 7310 ma długość 12 metrów, a jego masa własna wynosi 22 tony. Maksymalna ładowność pojazdu wynosiła 20 ton, a prędkość maksymalna 60 km na godzinę. Dzięki napędowi na wszystkie 8 kół oraz niezależnemu zawieszeniu doskonale radził sobie w trudnym terenie. Na podwoziu MAZ 7310 i MAZ 543 powstało wiele specjalistycznych wersji, w tym wyrzutnie rakiet Scud B i BM-30 Smiercz, systemy przeciwlotnicze S-300, radary, pojazdy inżynieryjne oraz ciężkie lotniskowe wozy ratowniczo-gaśnicze. Jedną z odmian była ogromna cysterna AT-Z-90 przeznaczona do tankowania bombowców Tupolew Tu-95. Niezwykle interesująca jest również chińska modyfikacja białoruskiego ciągnika oznaczona jako Wanshan WS-2400. Dzięki ogromnej wytrzymałości i niezawodności MAZ 7310 był przez wiele lat jednym z najważniejszych ciężkich pojazdów specjalnych używanych przez Armię Radziecką. Miejsce pierwsze KZKT 7428. KZKT 7428 Rusich był radziecko-rosyjskim ciężkim ciągnikiem siodłowym 8x8 przeznaczonym do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu wojskowego. Produkowany był przez zakłady KZKT Kurgański Zawod Kołesnych Tiagaciej od 1990 roku jako następca wcześniejszych ciężkich transporterów MAZ 537. Pojazd napędzał silnik wysokoprężny V12 JAMZ o mocy 650 koni mechanicznych, zapewniający dużą siłę uciągu i prędkość maksymalną 65 km na godzinę po drodze. KZKT 7428 ma długość 10 metrów i masę własną 23 tony. Może holować zestawy o masie dochodzącej nawet do 100 ton, co pozwala na transport ciężkich czołgów podstawowych. Pojazd posiada napęd na wszystkie 8 kół oraz wzmocnione zawieszenie, co umożliwiało jazdę w
trudnym terenie. Kabina jest przystosowana dla kilkuosobowej załogi i zapewniała podstawową ochronę oraz została zaprojektowana tak, aby wytrzymać długie marsze po bezdrożach Syberii, gdzie temperatury spadały poniżej minus 40 stopni Celsjusza. Był używany głównie przez Armię Radziecką i później rosyjskie siły zbrojne do transportu czołgów takich jak T-72 i T-80. Dzięki dużej mocy i wytrzymałości jest jednym z najważniejszych rosyjskich ciężkich ciągników do przewozu sprzętu pancernego. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.